pewno każdy z naszych słuchaczy nieraz zetknął się z dezinformacją, z fake newsami dotyczącymi Unii Europejskiej. Widzą Państwo na ekranie kilka dosłownie haseł, które w zasadzie niemal zawsze pojawiają się w towarzystwie takich sformułowań jak absurdy europejskie i tak dalej, czy właśnie głupie pomysły Komisji Europejskiej, czym zajmują się biurokraci europejscy zamiast zajmować się czymś konkretnym, więc właśnie wtedy słyszymy o bananach, o ślimakach, o marchewkach, o zmuszaniu do jedzenia robaków. O część z tych mitów postaram się dzisiaj rozbić, ale właśnie może na początek dosłownie w kilku zdaniach takie definicyjne ujednolicenie, czym jest dezinformacja, czym są fake newsy. Otóż w przypadku dezinformacji kluczowe tak naprawdę jest to, że mówimy o wprowadzaniu w błąd czy serwowaniu fałszywych informacji w sposób celowy. To jest kluczowe. Jeżeli to nie jest celowe rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, to może to być po prostu błąd, to może być pomyłka dziennikarska. Dezinformacja zawsze zakłada pewną celowość. No i w zależności, jakie motywy za tym stoją, jeszcze o tym będę później trochę mówił, no to oczywiście możemy mówić, że to jest dezinformacja jako część nawet w zasadzie takiego narzędzia prowadzenia wojny hybrydowej, ale też bardzo często to są takie dezinformacje, które na celu mają głównie jakieś korzyści finansowe. Czym natomiast będzie fake news? Fake news jest rodzajem dezinformacji, ale z węższą kategorią. No i tak jak pewnie większość słuchaczy się domyśla, czy intuicyjnie definiuje właśnie tę kategorię fake newsa, to chodzi tutaj o informacje, które pozornie wyglądają jak wiarygodne wiadomości, ale tak naprawdę nie są wiarygodnymi wiadomościami, zawierają zniekształcone fakty albo wręcz zupełnie nieprawdziwe informacje. No dobra, więc zacznijmy może od tych słynnych bananów. To jest najbardziej znany taki no właśnie fake news związany z Unią Europejską, choć najbardziej popularny, jeżeli miałbym ustawiać w jakiejś kolejności, to najbardziej popularny w ostatnich kilkunastu miesiącach zdecydowanie była informacja o tym, że Unia zmusi nas do jedzenia robaków. Nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się z informacją, ona się pojawiła w mediach polskich chyba po raz pierwszy w TVP Opole o tym, że Unia przymierza się do zlikwidowania papieru toaletowego, więc zanim o tym powiem parę zdań więcej, to już zaniepokojonych mogę uspokoić, że nic takiego się nie przydarza. No mamy również spośród takich bardziej znanych wątków dezinformacyjnych, to też jest taki przykład, że oto te przepisy europejskie są tak absurdalne, że marchewkę traktują jak owoc, a ślimaki traktują jak ryby. No i z takich poważniejszych tematów, no to mamy w zasadzie dwie główne takie narracje dezinformacyjne. Pierwsza, ona teraz jest bardzo silna, ponownie w kontekście zapewne zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli właśnie to, że członkostwo w Unii Europejskiej powoduje zabieranie suwerenności krajom członkowskim, czy kraje będąc w Unii Europejskiej de facto się tej suwerenności pozbywają. No i elementem jakby wpisujący się w tą narrację jest również ten pogląd o tym, że Unia zmusza nas do przyjmowania migrantów. Niektóre ośrodki, które kolportują te informacje, wręcz straszą takimi tytułami, że będziemy zmuszeni do przyjęcia milionów migrantów. Nie będę akurat o migracji dzisiaj mówił, bo to jest temat wymagający trochę większej ilości czasu, ale też tylko tak wspomnę uspokajająco, że nie ma żadnego mechanizmu ani w tej chwili wdrożonego, ani dyskutowanego, który zmuszałby do przyjmowania migrantów, jeśli ktoś się jakoś tego specjalnie obawia. Natomiast oczywiście jest mowa o pewnej solidarności w ramach polityki migracyjnej, ale ta solidarność, powtarzam, nie oznacza jakiegoś mechanizmu funkcjonowania, mechanizmu zmuszania do przyjmowania migrantów, natomiast oznacza wprowadzenie pewnych mechanizmów zachęcających do dzielenia się tym ciężarem z innymi krajami europejskimi.
co akurat tak na marginesie jest w interesie Polski, bo my jesteśmy przecież krajem granicznym, więc należymy do tych krajów, które pod większą presją migracyjną zdecydowanie się znajdują. No dobra, to zacznijmy może omówienie tych kilku przykładowych fake newsów, takiej trochę anatomii, od tego najpopularniejszego fake newsa zdecydowanie z zeszłego roku. Unia zmusi nas do jedzenia robaków. Mogą Państwo tutaj w tle zobaczyć screeny z różnego rodzaju źródeł. To nie jest informacja, która gdzieś funkcjonowała na jakichś podejrzanych stronach na Facebooku czy niewiarygodnych stronach na Twitterze. Pisały o tym duże media, telewizja publiczna. Tą informację podawała, widzą Państwo tutaj fragment screenu z programu TVP Info z zeszłego roku, że opozycja chce zakazać jedzenia mięsa i razem z Unią zaleca jedzenie robaków. I tutaj właśnie oprócz jakby tego, że Unia zezwala na jedzenie robaków, pojawia się ten element pewnego przymusu czy stworzenia groźby jakiegoś systemu, który do tego jedzenia tych robaków będzie nas w wersji bardziej radykalnej zmuszał, mniej radykalnej jedynie zachęcał. No w każdym razie istotą tych przekazów było też to, że konsumenci będą zupełnie nieświadomi tego, czy będą spożywali te przetworzone robaki, czy nie. No i przyjrzymy się temu, jak wygląda sytuacja naprawdę. Otóż faktycznie za opinią Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Unia Europejska zdecydowała o dopuszczeniu do wykorzystania w produktach spożywczych mączki ze świerszcza domowego. Tu od razu zaznaczę, że takich owadów, które można przetwarzać i później wykorzystywać w produktach spożywczych jest więcej. Nie jest to zresztą pierwszy przypadek, kiedy zostało takie zezwolenie wydane. Natomiast to, że jest to zrobione za opinią właśnie Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, oznacza, że zostało przeprowadzone badanie na temat potencjalnych skutków, ewentualnej szkodliwości i tak dalej. I oprócz tego, że pozytywnie Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zaopiniował stosowanie tej mączki ze świerszcza domowego, no to zarekomendował również wprowadzenie wymogu jednak obowiązkowego umieszczania informacji o składzie produktu, to znaczy zamieszczenia w składzie produktu informacji o tym, że taka mączka ze świerszcza domowego jest wykorzystywana. Więc już widzą Państwo, że ten podstawowy element tej informacji w cudzysłowie, prawda, o tym, że nie będą Europejczycy świadomi tego, co będą jedli, jest nieprawdziwy. W składzie jest obowiązek umieszczenia, tak jak każdy składnik, który może powodować alergię, musi być umieszczony również, jeżeli będzie taka mączka stosowana, to musi się znaleźć w składzie produktu, więc każdy, kto spojrzy na opakowanie, będzie wiedział, co w środku się znajduje. Natomiast już zupełnym absurdem było mówienie o tym, że będzie tam jakiś system zalecania, czy wręcz zmuszania. Tego oczywiście w żadnym stopniu nie ma, nie były takie rozwiązania w ogóle dyskutowane, jest to rzecz zupełnie zmyślona. Więc widzą Państwo ziarenko prawdy, natomiast cała otoczka jest właśnie zmanipulowana w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że Unia Europejska jest organizacją, która zmusza nas do jakichś niecnych działań, co oczywiście nie znajduje tutaj żadnego potwierdzenia. No to zerknijmy teraz na ten drugi przypadek, czyli najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony, najstarszy chyba euromit dotyczący właśnie Unii Europejskiej. Unia reguluje krzywiznę banana. Nawet dzisiaj, jeżeli wrzucą Państwo w wyszukiwarkę internetową hasło banan, Unia Europejska, to dostaniecie cały szereg, oczywiście oprócz bardzo wielu odnośników do stron, które piszą o tym, że nie jest to, że to jest właśnie mit, a nie prawda, to traficie nawet na poważnych portalach informacyjnych na materiały, które się rozpisują na temat tego, w jaki sposób Unia reguluje tą krzywiznę banana, że to jest właśnie absurdalne, że są to przepisy, właśnie przykład takich bezsensownych przepisów. Zresztą widzą Państwo tutaj na tym slajdzie po prawej stronie choćby artykuł z portalu Forsal, czyli
merytorycznie dobrze ocenianego miejsca w internecie, wydawałoby się wiarygodnego, który właśnie zamieścił taki artykuł: instrukcja korzystania z kaloszy i prawidłowa krzywizna banana, najbardziej absurdalne przepisy Unii Europejskiej, co już jakby sugeruje, że te regulacje są po prostu właśnie absurdalne. Jak zatem wygląda sytuacja w przypadku tego Euromitu? Otóż okazuje się, że faktycznie historycznie Unia Europejska regulowała parametry, czy cały czas w zasadzie reguluje, choć te regulacje się w czasie zmieniały, ich zakres powiedzmy, ale reguluje parametry jakości owoców. Natomiast po pierwsze, nie były one nigdy tak restrykcyjne, jak przedstawiano w tych artykułach, no bo w tych artykułach jakby było z reguły kilka wątków poruszanych. Pierwsze to absurdalność tych regulacji, podawano liczby z tego starego rozporządzenia, że banan musi mieć minimalną długość, że krzywizna musi wynosić przynajmniej 2,7 cm. Czasami w niektórych artykułach jeszcze pojawiało się takie właśnie wytłumaczenie, że tak naprawdę w tych przepisach chodzi o to, aby stworzyć system, który będzie preferował import z bananów z dawnych kolonii francuskich. No więc jak to wygląda w praktyce? Tak jak powiedziałem, faktycznie te regulacje dotyczące klas jakościowych były i są w dalszym ciągu, choć dzisiaj już mniej restrykcyjnie opisane, dlatego że już od wielu lat mówi się o tym, że ten trend jakby takiego traktowania brzydszych owoców, warzyw jako warzywa czy owoce drugiej kategorii powoduje po prostu większe marnotrawstwo żywności, więc odchodzi się od takich szczegółowych regulacji parametrycznych, ale generalnie jest to po prostu system, który powoduje, że w zależności od parametrów danych owoców są one zaliczane do pierwszej klasy, drugiej klasy czy jakichś niższych klas, które pozwalają na wykorzystaniu już na przykład nie w sprzedaży konsumentom, tylko jako element składowy na przykład pasz dla zwierząt. No i teraz proszę sobie wyobrazić, może nawet nie wejść w buty takiego zwykłego konsumenta, no bo my przecież wchodząc do sklepu możemy sobie przebrać banany i wybrać te, które nam się najbardziej podobają, ale wyobraźmy, czy niech Państwo się postawią w sytuacji kogoś, kto zamawia do na przykład sklepu osiedlowego, tak, 200 kg bananów, no i chcą Państwo mieć banany dobrej jakości, takie, które klienci będą chcieli kupować. To, że mamy właśnie system podziałów klas jakościowych, gwarantuje takim kupcom, że jeżeli zamówią banany pierwszej jakości, pierwszej klasy, to one będą musiały spełniać określone parametry. Gdyby tych regulacji dotyczących klas jakościowych nie było, no to ten kupujący nigdy by nie wiedział, czy nie miał gwarancji, jakie parametry będzie miał towar, który otrzyma. Więc to są regulacje, które zasadniczo są w interesie i producentów, ale również konsumentów i pośredników, i zresztą na ich życzenie były w dużej mierze wprowadzane. No i jeszcze odniosę się do tego drugiego elementu tego fake newsa, czyli że to jest właśnie taki przykład regulacji europejskich, które tylnymi drzwiami wprowadzają jakieś tam przepisy, które mają sprzyjać poszczególnym krajom członkowskim europejskim. Oczywiście część importu bananów do Unii Europejskiej pochodzi z dawnych kolonii francuskich, ale jeżeli byśmy spojrzeli na wolumen tego importu i tego, skąd on pochodzi, no to zdecydowana większość importowanych bananów w Unii Europejskiej to są banany importowane z Ameryki Łacińskiej, gdzie akurat Francja poza Gujaną francuską żadnych kolonii nie miała, stamtąd się żadnych większych ilości bananów nie importuje, więc również mam nadzieję, że widzą Państwo, że ten element właśnie tych nie do końca jawnych regulacji, które mają sprzyjać tylko niektórym krajom członkowskim, jest tutaj zdecydowanie zmanipulowany. No i teraz może ten najbardziej żartobliwy fake news, choć jak Państwo sobie wyszukają tę informację, która tutaj jest na screenie widoczna, no cały czas w sieci dostępna, no to zobaczą Państwo, że autor tego materiału wcale nie traktuje tego w sposób żartobliwy, tylko
wręcz już wizualizuje sobie tą sytuację, w której tego papieru toaletowego mieć nie będzie. To jest ta informacja, prawda, o tym, że Unia Europejska przymierza się do zakazu produkcji i sprzedaży papieru toaletowego, wszystko w imię ochrony klimatu. To jest przykład zmanipulowanej informacji, która jest informacją od A do Z nieprawdziwą. Czy nie ma tutaj nawet ziarenka prawdy w tej informacji? Gdybyśmy się jej przyjrzeli tak super dokładnie, i to w tej informacji akurat, która tutaj jest, była kolportowana przez Polski Radio Telewizji Publicznej, choć tak jak powiedziałem, było to również później kolportowane i w mediach ogólnokrajowych, i w mediach społecznościowych, i na różnego rodzaju portalach internetowych, to tam znajduje się takie odwołanie do tego, że już jest jakaś fabryka, która produkuje w tej chwili papier toaletowy z odpadków po słomie i że dostała na tą produkcję dotację europejską. No i to jest w zasadzie ten jedyny prawdziwy element, to znaczy faktycznie jest jakaś firma, która dostała dotację europejską na to, aby produkować z materiałów z recyklingu papier toaletowy. No ale to, że takie technologie się rozwija, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, że ktoś podejmuje jakiekolwiek działania, które miałyby zmierzać do zakazania papieru toaletowego. Podobnie zresztą jak wspominane przeze mnie wcześniej fake news dotyczący tego, że w przepisach europejskich ślimak jest traktowany jako ryba, który również nie ma żadnego oparcia w faktach. Tak, no to jest właśnie przykład czegoś, co zostało od początku do końca zmyślone. To zerknijmy może teraz na coś nieco bardziej poważnego. Czy naprawdę Unia ogranicza suwerenność państw? Widzą Państwo tutaj okładki magazynów, screeny z wiadomości w internecie, które na porządku dziennym w zasadzie jest to straszenie tą utratą suwerenności. Co prawda jest tutaj pewna wewnętrzna niespójność, no bo część tych materiałów niezwykle straszy nadciągającą utratą suwerenności. Część mówi o tym, że już będąc w Unii Europejskiej tą suwerenność utraciliśmy, więc niektórzy mogli powiedzieć, że trudno się połapać, czy faktycznie już tą suwerenność utraciliśmy, czy dopiero grozi nam ta utrata suwerenności. Jak zatem wygląda faktycznie ta kwestia suwerenności państw w Unii Europejskiej? Otóż na wstępie należy powiedzieć, że w kluczowych kwestiach, takich jak polityka obronna, podatki, system edukacji, znaczna część polityki zagranicznej, państwa zachowują pełną suwerenność. Zgoda, ten mechanizm, czyli przeniesienia pewnych uprawnień na poziom europejski, zawsze wydawały wszystkie państwa członkowskie. Te uprawnienia nie są przenoszone wbrew państwom członkowskim. Każde państwo się na to musi zgodzić i państwa się na to zgadzają. Jak spojrzymy na historię integracji europejskiej, to każda reforma traktatów się z tym mechanizmem wiązała. Dlaczego państwa się na to zgadzają? Dlatego, że przynosi im to korzyści. Trudno sobie wyobrazić pogłębiającą się integrację europejską, a Unia już w tej chwili jest bardzo zintegrowanym, zaawansowanym, skomplikowanym mechanizmem, bez przeniesienia pewnych kwestii na poziom wspólnotowy. No, na przykład jednolity rynek, prawda? Czyli to, że można w Unii Europejskiej handlować towarami de facto tak, jakby to było jedno państwo, prawda? Jak ktoś produkuje w Polsce okna albo huśtawki, to może je sprzedawać w Portugalii, we Francji bez uzyskiwania żadnych dodatkowych zezwoleń. Gdyby nie to, że mamy uwspólnotowiony system norm technicznych, uwspólnotowiony system podatków granicznych i tak dalej, no, likwidacji w tym wypadku nie istnieje tych barier, no to oczywiście ten jednolity rynek nie mógłby funkcjonować, więc to jest po prostu niezbędne do tego, aby państwa mogły osiągać korzyści. Jeszcze raz podkreślam, że każdy transfer takich uprawnień odbywa się dobrowolnie za zgodą wszystkich państw członkowskich, ale tutaj jest coś więcej jeszcze. W momencie, kiedy ten transfer następuje,
to nie jest tak, że państwa tracą wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Decydujemy nie tylko o naszych sprawach, ale decydujemy również o sprawach będących do tej pory kompetencjami też pozostałych państw członkowskich. Jeżeli decydujemy o zasadach polityki handlowej, to są zasady, które będą dotyczyły nie tylko nas, ale również Niemiec, Francji, Portugalii czy wszystkich pozostałych krajów członkowskich. Więc jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że Unia Europejska to jest trzecia gospodarka światowa w tej chwili, obszar zamieszkiwany przez niemal 450 milionów osób, no to nawet w tych obszarach, gdzie przenosimy na poziom wspólnotowy pewne uprawnienia, w dalszym ciągu zachowujemy wpływ na nie, ale w znacznie większej skali. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o same przykłady tych materiałów dezinformacyjnych. Teraz jeszcze w kilku zdaniach bym tylko powiedział, skąd w ogóle te dezinformacje na temat Unii Europejskiej się biorą, po co one są, czy jakie funkcje mają, jakim funkcjom służą najczęściej. Otóż z reguły, tak jak Państwo się przekonali choćby na tych przykładach, które omówiłem, to są materiały, które w prześmiewczy, negatywny sposób pokazują instytucje europejskie, często właśnie upraszczają rzeczywistość, wzmacniają stereotypy, dają poczucie, takie pozorne poczucie zrozumienia tajników polityki. Skąd one się biorą? No najczęściej albo po to, stają się takimi klasycznymi, powiedziałbym, Michałkami dziennikarskimi, czyli takimi wypełniaczami w sezonie ogórkowym, czymś, co ma przyciągnąć czytelników, mają oni kliknąć, otworzyć, przeczytać, reklamy mają im się wyświetlić, ale również część tych dezinformacji to jest element strategii politycznej albo taktyki politycznej, zwiększania polaryzacji, wskazywania wroga, coś, co jest wykorzystywane przez niektóre ugrupowania czy niektórych polityków po to, aby wzmocnić swoją pozycję. Jakie są konsekwencje tych euromitów? No, najważniejsze jest to, że zniekształcają one zrozumienie zasad działania i funkcjonowania Unii Europejskiej. Ludzie po prostu mniej Unię Europejską rozumieją, wiedzą, mają mylne przekonania o tym, jak ona funkcjonuje, no a poza tym prowadzą też do obniżenia poziomu debaty, często powodując, że zamiast rozmawiać o ważnych sprawach, rozmawiamy o problemach zmyślonych, jak to, czy faktycznie Unia nas będzie zmuszała do jedzenia robaków, prawda? To nie jest przecież temat, który, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, któremu warto poświęcać jakąś szerszą debatę. Jak można się bronić przed dezinformacją? To już na zakończenie taka pigułka wiedzy. Otóż dobra wiadomość jest taka, że najważniejsze narzędzie obrony mamy zawsze przy sobie i to jest nasza głowa, nasz rozsądek, dystans i zdrowe podejście do rzeczywistości. Jeżeli widzą Państwo jakąś informację, która wygląda mało prawdopodobnie skandalizująca, szokująca, to prawie na pewno nie jest informacją prawdziwą. Warto 3 razy zaczerpnąć powietrze, zastanowić się, zanim ją podamy dalej, zanim ją skomentujemy. Z reguły takie informacje nie są prawdziwe. Ale jeżeli chcemy drążyć sprawę, no to pierwszym krokiem, który możemy wykonać, on również jest prosty, łatwy i w naszym zasięgu, to jest sprawdzenie, skąd ta informacja pochodzi, w jakim ona źródle się ukazała, czy to jest strona albo jakiś profil, który jest godny zaufania, czy on zamieszcza inne informacje, które nie wzbudzają naszych podejrzeń, czy też są tam same właśnie takie skandalizujące rzeczy, bo jeżeli są same skandalizujące informacje, no możemy być prawie pewni, że ta informacja również nie jest prawdziwa. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, co piszą na ten temat inne wiarygodne miejsca w sieci. Jeżeli piszą, jeżeli ta informacja jest powtarzana, jeżeli jest więcej spojrzeń z różnej strony, no to jest szansa, że to jest informacja prawdziwa. Jeżeli na ten temat informacji nigdzie indziej nie ma, no to możemy być znowu prawie pewni, że jest to informacja nieprawdziwa. No i wreszcie zachęcam również do sięgnięcia do takich profesjonalnych serwisów fact-checkingowych, które zajmują się sprawdzaniem nie tylko poszczególnych informacji czy wypowiedzi polityków, ale również tak naprawdę z sprawdzaniem też całych takich narracji dezinformacyjnych. I zwłaszcza zachęcam do tego w przypadku, kiedy informacja, z którą się zapoznajecie, jest dla Was ważna, w sensie będzie miała wpływ na Wasze decyzje istotne dotyczące zdrowia, czyli na przykład jakichś preparatów, które zamierzacie sobie lecznicze
niczych kupić, albo co będziecie robili ze swoimi oszczędnościami. Wtedy warto poświęcić dodatkowy czas zdecydowanie, aby takie informacje sprawdzać. I już na zakończenie kilka tylko haseł, jeżeli chodzi o same serwisy fact-checkingowe. Pewnie większość z nich Państwo znają, przynajmniej pierwsze dwa, Demagog i Konkret24, one się zajmują właśnie sprawdzaniem informacji w tej przestrzeni polskiej informacyjnej, ale polecam również bardzo dobry serwis prowadzony przez taką specjalną grupę zadaniową w Komisji Europejskiej EU versus Disinfo, który zajmuje się właśnie badaniem dezinformacji dotyczących Unii Europejskiej. W dużej mierze tej dezinformacji kierowanej dzisiaj przez Kreml. Bardzo profesjonalnie prowadzony serwis z interesującymi materiałami, nie tylko dotyczącymi Polski. No i też taka grupa na Facebooku, Prawnicy Klawiatury, również często takie bieżące informacje sprawdzają. Zachęcam do korzystania. Dziękuję Państwu serdecznie